Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Marku. Witamy naszych słuchaczy. Tradycyjny dzień dobry wieczór. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeszli sobie do tej pierwszej publikacji, którą napisałeś z serii Pana Samochodzika. Chodzi mi głównie o toruńskie tajemnice, żebyśmy troszeczkę omówili tą publikację, bo no bo nie ukrywam, że mnie troszkę nurtuje. Ja się urodziłem w Płocku, do Torunia jeździłem często, miałem też rodzinę w Toruniu. No i myślę, że to takie, wiesz, krzyżackie miasto, pokrzyżackie miasto troszeczkę tajemnic w sobie kryje. Jak to mi się twoim zdaniem wydaje, czy pod Toruniem naprawdę istnieją takie zamknięte przejścia, o których ich nikt praktycznie już dzisiaj nie pamięta? Jestem o tym przekonany, ponieważ, tak jak wspomniałeś, Toruń to jest bardzo stare miasto, z bardzo bogatą historią i po prostu tam muszą tego rodzaju przejścia być. Nie wiem, czy dokładnie takie, jak próbowałem opisać w Panu Samochodziku, Mhm. ale takie przejścia są. I najlepszym dowodem jest to, że co jakiś czas pojawiają się publikacje prasowe, które donoszą o znalezieniu jakiegoś tam fragmentu podziemi. Może nawet nie fragmentu, a po prostu jakichś podziemi, które gdzieś tam pomiędzy jednym domem a drugim, pomiędzy, no gdzieś pod ulicą, gdzieś i tak dalej. Ja już nie chcę w tej chwili szczegółowo wymieniać, ale tych doniesień jest całkiem sporo. I co jakiś czas się pojawiają. No to dla mnie najlepszy dowód, że te podziemia są, taki jakby potwierdzający, że moja intuicja no, jednak się nie myli. To zawsze człowiek sobie lubi podkręcić swoje ego, ale tak wracając do pytania, to myślę po prostu, że takie miasto z taką historią, to powtarzam, ale ono po prostu przez wieki no, nagromadziło tych różnych tajnych przejść, które w czasach, kiedy powstawały, wcale nie musiały być tajne. Wcale to nie musiały być jakieś rzeczywiście zakonspirowane przejścia i tak dalej. To mogły być, to mogły być takie miejsca codziennego użytku, z których korzystano no, niejako na co dzień, ale z czasem gdzieś tam je przysypało, gdzieś tam się odmeldowały z tej codzienności i ludzie po prostu o nich zapomnieli. To jest kolejny taki mechanizm, który mógł wpływać na to, że gdzieś tam pod Toruniem tych przejść, tych podziemi jest całkiem sporo. No, taki mam po prostu, takie mam po prostu zdanie. Mhm. Co tak naprawdę zainspirowało Ciebie do połączenia tej wojennej historii z jakimiś legendami o skarbach? No tu nie będzie odpowiedzi, której się zapewne wszyscy spodziewają, bo czysta kalkulacja, tu tak to muszę określić. Kalkulacja polegająca na tym, że wojna to jest zawsze takie miejsce w historii, które no, ze swej natury czyni wiele bałaganu, zamieszania i to jest dobry początek dla każdej tajemniczej historii, bo w czasie wojny różne rzeczy się dzieją, o różnych rzeczach się zapomina. To jest pierwsza sprawa. Tu mam na myśli w przypadku pana samochodzika i tej toruńskiej tajemnicy, to mam na myśli oczywiście II wojnę światową. Ale jeśli dorzucimy do historii związanej z wojną jeszcze bogatą historię Torunia, no to pole do popisu jest pełne. I tak po prostu zrobiłem. Nie ma w tym jakiejś głębszej tajemnicy. Jest po prostu coś, co nazwałbym e, kuchnią pisarską. To znaczy, zanim się zacznie pisać tekst, już z fabułą, taki, gdzie akcja się toczy i gdzieś tam sunie do przodu, warto najpierw przemyśleć, wokół jakich węzłów historycznych na przykład, albo jakich węzłów no, wydarzeniowych dana historia się będzie toczyła. Bo jeśli dobrze dobierzemy te węzły, już pozostanę przy tej nazwie, w tym wypadku węzły to II wojna światowa oraz bogata historia Torunia, to jeśli te węzły zostaną dobrze dobrane, to książka się
tu cudzysłów postawmy, ale właściwie pisze sama. Jeśli mamy do niej dobry scenariusz, to ona się naprawdę pisze sama. Mhm. Kolejna sprawa to, czy w niektóre z tych opisanych w książce miejsc są wiernym odzwierciedleniem rzeczywistych lokalizacji w Toruniu? Hmm. Powiem tak, że y, muszę powiedzieć, że tak do końca już nie pamiętam, ale ja Toruń, pomimo że pochodzę z Bydgoszczy, Toruń znam całkiem nieźle i myślę, że tak jak pamiętam, nie wymyślałem tych lokacji, raczej byłem w tych miejscach. Staram się nie pisać o rzeczach, których nie widziałem. No przynajmniej na filmie, że to się ruszało, że to można obejrzeć, ale w przypadku Torunia, Toruń i Bydgoszcz dzieli około 50 kilometrów. No, ja tam jestem po prostu częstym gościem. Chociaż są oczywiście legendy, że mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz Bydgoszczy i Torunia nienawidzą się serdecznie. Jakoś tego nie zauważyłem. Być może są tacy ludzie, którzy jakieś tam pretensje nawzajem do siebie mają. Ja nie mam, bardzo lubię w Toruniu być, więc te lokacje pewnie odwzorowałem całkiem wiernie. Jest tam też wiele lokacji spoza Torunia. Hmm. Jest lokacja z Włocławka, jest lokacja z Bydgoszczy, nawet kilka. Są lokacje spoza Bydgoszczy, z takiej miejscowości nad Zalewem Koronowskim, która się nazywa Pieczyska. To są właściwie miejsca, w których byłem i to nie raz. I ja powiem znowu, to też jest kuchnia pisarska, bo kiedy człowiek zaczyna, a ja wtedy właściwie zaczynałem, to była tak naprawdę moja trzecia albo czwarta książka, ten samochodzik, więc łatwiej się pisze o miejscach, które się doskonale zna, które się potrafi opisać z zamkniętymi oczyma, które no, zna się szczegóły tych miejsc, zna się różne ich takie nie tyle tajemnice, co takie mniej znane fakty dotyczące tych miejsc. I wtedy to mi po prostu pasowało. Później pozwalałem sobie wielokrotnie na różne fantazyjne wyprawy, różne takie akcje, które sięgały gdzieś bardzo daleko, gdzie mogłem być na przykład za pomocą tego, że obejrzałem ileś tam filmów na ten temat, robiąc czasami zbliżenia, Mhm. robiąc czasami pauzy, stop klatki, żeby sobie tam różne rzeczy szczegółowo obejrzeć. Ale wracając do tych miejsc opisanych, tak, ja właściwie w tych wszystkich miejscach byłem. Byłem w Bazylice Janów w Toruniu i na zewnątrz, i wewnątrz. Bazylika Janów, bo to jest Bazylika Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela, więc ogromny kościół, który był kiedyś farą dla Torunia. Byłem tak samo po drugiej stronie Wisły w Zamku Dybowskim. O, dawno tam już byłem. Tam to już y, hasałem sobie jeszcze w czasach licealnych. Miałem kolegę, z którym bardzo lubiliśmy się włóczyć. No, jedna z takich włóczęg była do Torunia. Po prostu jechaliśmy popołudniowym pociągiem, a ponieważ Zamek Dybowski jest dosyć blisko dworca w Toruniu, no to tuptaliśmy sobie z tego dworca na Zamek Dybowski, Mhm. wyobrażając sobie różne historie, bo my wtedy byliśmy bardzo mocno na etapie historii science fiction, ale też zaczynały wchodzić historie fantasy i no, takie dekoracje jak Zamek Dybowski świetnie pasowały do tych naszych rozważań, do tego naszego układania historii. Mhm. Czy w ogóle któryś z bohaterów tej książki nosi w sobie troszeczkę więcej tajemnic niż sugeruje to pierwsze wrażenie, jak spotykamy się z nim w książce? Uśmiecham się, bo odpowiedź krótka brzmi tak, ale znowu odpowiedź to znowu jest kuchnia pisarska. Jakoś tak się składa, że sporo tej kuchni dzisiaj Państwu sprzedaję, Mhm. bo jeśli tworzy się taką postać do danej powieści i ona jest udana, oceniamy, że wyszła nam,
Mhm. zarówno fizycznie, jak i pod względem różnych cech osobowościowych i tak dalej, i tak dalej. No, jesteśmy zadowoleni. To zasadą pewną, niewymyśloną przeze mnie, ale skrzętnie przeze mnie używaną, skrzętnie z niej korzystam, jest zasada, że jak nam taka postać wyjdzie, to nie mówimy o niej wszystkiego, bo ona się jeszcze może przydać. Czasami jest to fikcja, no, czy nigdy w życiu do niej nie wrócimy, Mhm. ale na wszelki wypadek dobrze nie opowiedzieć o niej wszystkiego, dobrze dać jej ten element tajemnicy, bo wówczas łatwiej jest do niej wrócić, łatwiej odkryć jakieś elementy, jakieś fakty z jej życia, które się przydadzą w następnej historii. I właśnie to jest odpowiedź na pytanie. Ja bardzo często w ten sposób bohaterów tworzę. Nie mówię o nich wszystkiego, bo, tak jak powiedziałem, no, z bardzo praktycznych przesłanek wychodzę. To Mhm. się jeszcze może przydać. I dlatego część z tych postaci ma taką tajemnicę, a właściwie to inaczej powiem, bo byłbym jednak nieszczery, gdybym powiedział, że ja wiem, jaka to jest tajemnica. Mhm. Te postacie mają po prostu zostawione miejsce, żeby wymyśloną gdzieś później, w jakichś innych okolicznościach, taką tajemnicę można było im wstawić w ich życiorys. To tak to mniej więcej wygląda. Mhm. No, tam z tego co kojarzę, pojawia się taka postać Salcesona, no nie? E, czy to tylko fikcja, czy może ktoś z tego realnego świata? To jest bohater zbiorowy. Pan Salcewski, bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko, ale rzeczywiście ksywa Salceson, no to jest jednak jakiś rodzaj bandziora, jakiś rodzaj mafiozo, no w każdym razie gdzieś tak pozujący na tego rodzaju personę. Mhm. Dlaczego powiedziałem, że to postać zbiorowa? Czas, kiedy pisałem tego samochodzika, to był czas, kiedy pojawiło się tutaj w lokalnej prasie sporo artykułów dotyczących kilku miejscowych bandziorów. Miejscowych, mam na myśli województwo. Opisywał to taki dziennikarz z jednej z gazet GW, powiedzmy, z takiej gazety. Ja go specjalnie nie cenię jako człowieka, ale pióro, warsztat dziennikarski ten dziennikarz miał bardzo dobry i opisywał kilku takich, powiedzmy, salcesonów. Hmm. Oczywiście były to inne imiona czy też ksywki, ale jakoś tak się składało, że one wszystkie się kojarzyły z jakimiś podrobami, z garmażerką albo przynajmniej z rzeźnikiem, bo to były jakieś salcesony, nie pamiętam salcesona, ale jakieś pasztetówy, jakieś inne powiedzmy, a już nie pamiętam, kaszany chyba też były. W każdym razie doszedłem do wniosku, no, że po prostu trzeba znaleźć niewykorzystany podówczas pseudonim, no stąd się wziął ten Salceson Mhm. i po prostu wstawiłem go do opowieści. To jest właśnie ta część opowieści, o której mówiłem w jednej z audycji, niejako dopisana na zamówienie, a właściwie na propozycję nie do odrzucenia, którą dostałem od wydawnictwa, trzeba było rozepchnąć tę książkę do określonej objętości. No i tak się pojawił Salceson. W pierwszej wersji książki Salcesona nie było po prostu. Mhm. Czy w ogóle w trakcie pisania tej książki natrafiłeś może na jakąś taką historyczną wzmiankę, która wydała tobie się zbyt dziwna, żeby mogła być po prostu zbiegiem okoliczności, czy też nie? Tak się w ogóle pojawiła ta historia. Przez zupełny przypadek natrafiłem, przeglądając archiwum internetowe lokalnej prasy. Długo wydawało mi się, że to było w archiwum Bydgoskiego Ekspresu, ale nie. Dzisiaj sprawdziłem i to było archiwum internetowe Nowości Toruńskich. Tam znalazłem historię
bodajże z lat 60. albo początku 70. Dzisiaj już nie pamiętam, a nie otwierałem tego artykułu. O tym właśnie, że na jednym z brzegów Wisły, na tym brzegu, na którym leży Stare Miasto, gdzieś tam właśnie w latach 60. pojawiło się jakieś zapadlisko, obserwowano właśnie jakiś tunel, to się później zapadło, gdzieś tam bulgotała woda i tak dalej, i tak dalej. To mi się wydało tak dziwne, a później zacząłem oczywiście poszukiwania i natrafiłem na wiele innych historii dotyczących możliwości połączenia pomiędzy Bazyliką Janów w Toruniu a Zamkiem Dybowskim. No i od tego się cała historia tak naprawdę zaczęła. Od takiej historii, na którą natrafiłem w prasie i ona mi się wydała, ja nie wiem, czy nawet dziwna. Chociaż mówiłem o tym, że ja sam do końca w ten tunel, w jego sensowność, ani w to, że on powstał, właściwie dlaczego miał powstać. No ale przyjąłem, że skoro ktoś widział gdzieś tam dawno, dawno jakieś ruiny, jakiś ślad, jakieś zapadlisko, no to może to jednak powstało. Może nie uwzględniam jakiejś historii, jakiegoś fragmentu i ten tunel rzeczywiście powstał. Do dzisiaj powiem, że i tak w niego do końca nie wierzę, ale ta historia mocno podkręciła mi wyobraźnię. I chyba czasami o to chodzi, chociaż nie wiem, czy akurat w pracy dziennikarskiej o to chodzi, ale czasami o to chodzi, żeby wyobraźnię podkręcać, żeby Mhm. chłonąć historie, które są ze swej natury po prostu ciekawe. A że są ciekawe, no to weźcie Państwo pod uwagę, że jakiś czas po tym, jak się ukazała moja książka, e, a może to było tuż przed, nie pamiętam znowu, nie ustalałem tych faktów, Mhm. ale na przykład znany miesięcznik Odkrywca o tym samym temacie napisał. Napisał właśnie o tym, czy to możliwe, żeby pod Wisłą w Toruniu ciągnął się jakiś tunel, może nawet sieć tuneli. A zatem ta historia nie tylko moją wyobraźnię pobudziła, ale również ludzi, którzy na co dzień zajmują się tajemnicami historii. Czasami zajmują się nimi po to, żeby je obalać, żeby pewnym mitom zaprzeczać, ale to nic nie szkodzi. Czasami obalajmy te mity, one i tak, znowu użyję tego określenia, podkręcają naszą wyobraźnię. Czy w Twojej książce pojawia się jakaś zaszyfrowana wskazówka, której czytelnik mógłby tak nie zauważyć na pierwszy rzut oka po prostu? I tu się znów powinienem zaśmiać, więc się jakoś aktorsko zaśmieję, Mhm. bo powiem szczerze, że nie pamiętam. Nie pamiętam, bo to już tak naprawdę 18 lat minęło od Mhm. napisania tego samochodzika, więc no, ja nawet nie wiem, czy to są zmiany sklerotyczne, po Mhm. prostu upływający czas i kolejne książki w jakimś stopniu zacierają to, co się tam wtedy produkowało, czy też wymyślało. Natomiast znowu sięgamy do warsztatu pisarskiego, do kuchni pisarskiej, bo znowu pewną zasadą jest to, że jak się pisze książkę, to takim rodzajem dżentelmeństwa jest to, aby dać czytelnikowi szansę. Czasami są to szanse znikome, od razu to powiem, ale żeby zaszyć w tekście, zaszyć w fabule jakieś delikatne wskazówki, jak powiedzmy czytelnik będzie bardzo zaangażowany i bardzo będzie chciał przechytrzyć autora, no to ma szansę. I powiem szczerze, że ja już dzisiaj nie pamiętam, ale jak z siebie znam, to tego rodzaju informacje, tego rodzaju wskazówki zaszywałem, bo ja uważam, że pisanie książki, szczególnie takiej książki przygodowej, to jest rodzaj zabawy, lepsze będzie określenie gry. Gry z czytelnikiem, a gra, jeśli się podejmuje grę, powinna być fair. W związku z tym ileś tam pewno wskazówek jest.
Czy one są w stanie doprowadzić uważnego czytelnika do rozwiązania całości? Nie wiem, nie chcę się wypowiadać, nie sądzę, ale na pewno część z tych wskazówek pozwala przewidzieć, co się stanie za chwilę albo za kilka rozdziałów. Myślę, że to tam jest, pojawia się i to kilka razy. Ale jeśli chodzi o szczegóły, to tak jak powiedziałem, ja po prostu już tego nie Mhm. pamiętam. Mhm. Czy ten skarb, o którym ty mówisz w tej książce, jest bardziej taki materialny, czy może bardziej symboliczny? No, powiem tak, no tak jesteśmy skonstruowani, albo może ja już nie będę uogólniał, ja tak jestem skonstruowany, że owszem, skarby wiedzy i tak dalej, no cenię sobie bardzo, ale znowu wiem, że te materialne skarby, kiedy człowiek czyta jakąś historię, one są jednak, one są jednak najbardziej ekscytujące i odkrycie czegoś tajemniczego, co ma materialny wymiar, no zdecydowanie lepiej zadziała. W związku z tym pewien nacisk na materialność owego skarbu, no właśnie nie wiem, czy mogę spoilerować. Chyba nie będę spoilerował. Powiem tylko, że jeden z moich znajomych, notabene wówczas policjant, znajomych ze studiów, napisał mi takiego zawiedzionego maila, jak mogłem zrobić takie rozwiązanie, taki finał tej książki, jaki zrobiłem. On tu się nastawiał na pewne rzeczy, a ja mu taki numer wyciąłem. No to tak, żeby nie spoilerować za dużo. W każdym razie, jeśli mamy do czynienia z poszukiwaniami, to, to raczej tych materialnych skarbów. Czasami w niektórych książkach da się połączyć jedno z drugim i czasami, powiedzmy, odkrycie materialnego skarbu jest również drogą do tego skarbu, nazwijmy, niematerialnego, na przykład związanego z wiedzą, z wiarą, czy cokolwiek podstawimy pod to, to czasami jest droga. Ale znowu, tak jak pamiętam, to w tym pierwszym samochodziku, w tej pierwszej książce, no chodziło jednak o ten materialny skarb, który gdzieś tam jest ukryty i który czeka na to, żeby ktoś inteligentny, bo właśnie, żeby odkryć ten skarb, trzeba było jednak poruszyć szarymi komórkami, no żeby ktoś inteligentny ten skarb odkrył. Mhm. E, To może pytanie, które powinienem na samym początku zadać, bo dlaczego w ogóle zdecydowałeś się umieścić tę akcję właśnie w Toruniu? Czy Toruń dla ciebie osobiście ma jakieś takie osobiste znaczenie? No, tak jak mówiłem, Mhm. przede wszystkim to jest gotyckie miasto, może nie gotyckie, ale z dużą ilością gotyku. Mhm. To zawsze działało na moją wyobraźnię. Ja pamiętam, jak w drugiej klasie podstawówki popłynęliśmy całą klasą. Taki był tutaj lokalny stateczek, który pływał z Bydgoszczy do Torunia właśnie. Zresztą on w różne miejsca pływał, ale to był akurat rejs do Torunia. I tych drugoklasistów pani zaprowadziła na Krzyżacki Zamek, a właściwie na resztki tego Krzyżackiego Zamku, bo tam w Toruniu niewiele zostało, ale coś jednak zostało, podziemia chociażby i jedna z wież. I to tak działało na moją wyobraźnię tego drugoklasisty. Mhm. Pamiętam, że później z kolegami no, zamęczałem kolegów różnymi historiami i niejako prawie zmuszałem ich do tego, żebyśmy wspólnie te historie wymyślali. Tak bardzo podkręciło to moje wyobrażenie sobie, jak to mogło kiedyś wyglądać. Poza tym ja później dużo, tak jak mówiłem, dużo razy w Toruniu byłem. Tak, bo lubię to miasto po Mhm. prostu. I to jest taki element. Często korzystałem z biblioteki uniwersytetu, który się tam znajduje w Toruniu, no bo to jednak uniwersytet z tradycjami i naprawdę z potężnym księgozbiorem. Ja wiem, że w Bydgoszczy też jest uniwersytet i że też ma olbrzymią bibliotekę, ale jednak nie tak olbrzymią i nie tak bogatą,
a wtedy, kiedy korzystałem z tej biblioteki, no to jeszcze naszej tu bydgoskiej bibliotece bardzo, bardzo brakowało, więc jeśli się chciało jakieś unikalne rzeczy przeczytać, porównać, zdobyć informacje, no to należało jechać do Torunia. Ja w tym Toruniu naprawdę bywałem często i to różnymi środkami komunikacji, oczywiście pociągiem, oczywiście samochodem, ale jeździłem tam również rowerem. Był taki czas, że dużo jeździłem rowerem i między innymi do Torunia popylałem rowerem, tak, żeby się przejechać. Dodam, że tam i z powrotem to jest ponad 100 kilometrów Mhm. i to już trzeba się troszeczkę napedałować. Mhm. Jasne. Czy, jak ci się wydaje, czy toruńskie podziemia mogą jeszcze coś kryć, ale coś takiego, czego nie chcielibyśmy odnaleźć? Mm, No, wyobraźnię, wyobraźnię zawsze można poruszyć i trudno mi powiedzieć. Oczywiście mógłbym w tej chwili wymienić coś właśnie z czasów II wojny światowej, co mogło tam na przykład zostać zdeponowane. No bo tam jest taka historia związana z kolei z Bazyliką Janów, Mhm. że ponoć podczas II wojny światowej, w trakcie okupacji właściwie, coś tam próbowano grzebać. Gdzieś tam jakieś próby były podjęte w nawie tej bazyliki. Tak dokładnych informacji nie ma o tym, ale no właśnie no, gdzieś o to zahacza, przynajmniej częściowo, fabuła toruńskiej tajemnicy, więc gdzieś tam te odwołania do II wojny światowej, tak jak powiedziałem wcześniej, one nie były przypadkowe, no ale też zdajmy sobie sprawę z tego, że owszem, książka przygodowa jest książką przygodową i raczej szuka się w takiej książce skarbów, ale to, co mogli zdeponować tam na przykład hitlerowcy, Niemcy, to może być przerażające, no bo umówmy się, na przykład ich archiwa no, same z siebie czasami są przerażające, więc to na Mhm. przykład jest coś. Czy nie chcielibyśmy tego znaleźć? No pewno tak po ludzku to nie, bo znowu dotykanie rzeczy, które były ludzkim cierpieniem i czymś strasznym, nigdy przyjemne nie jest. Ale z drugiej strony, dlaczego tego nie odkrywać? Dlaczego po to nie sięgnąć? Dlaczego nie wyciągnąć tego na światło dzienne? Jeśli coś tam jest, to warto byłoby to zrobić po prostu. Mhm. Czy podczas pisania tej książki czegoś się w ogóle obawiałeś? Musielibyśmy bardziej sprecyzować, bo W sensie obawiałem się, obawiałeś się, że na przykład nie podołasz temu, albo a że wiesz, nie sprostasz temu zadaniu. to jest zawsze, nie wiem, nie wiem, czy zawsze. To takie wielkie kwantyfikatory zawsze są niebezpieczne, ale to najczęściej jest główny strach pisarza. Dzisiaj już nie tyle, czy podołam, tylko czy zdążę na czas. To jest w tej Mhm. chwili taka rzecz, która czasami mnie prześladuje, bo kiedy widzę, jak wolno przyrasta ilość stron, które mam do napisania, a jak kurczy się czas, który mi pozostał, to czasami popadam w rodzaj takiej twórczej paniki. No nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Mhm. To nigdy nie jest dobre, nie zawsze konsekwencje są surowe, czasami są lajtowe, ale mimo wszystko wstyd, że człowiek nie zdąży, więc staram się jednak Mhm. dotrzymywać terminów, a wtedy rzeczywiście było tak. Powiedziałem, to był początek drogi, druga, nie, trzecia albo czwarta, nigdy tego nie pamiętam tak do końca. W każdym razie początek, to jednak człowiek jeszcze nie jest rozpisany, jeszcze ma te obawy. No tak, jest termin, sam sobie go narzuciłem, bo tak jak mówiłem, umówiłem się z wydawcami na jesień, że dostarczę na koniec września, no to czułem się zobowiązany, żeby na koniec września było. I to kiedy tak mijały miesiące, no bo
ten list bodajże ostateczny był w kwietniu. No, maj, ja wtedy zacząłem pracę w Warszawie i w nowej redakcji. No to maj nie tyle przebąblowałem, no pod względem książki to tak, to przebąblowałem, za to byłem bardzo zajęty, bo w nowej redakcji jest tak, że trzeba się wykazać. Trzeba pokazać nie tylko, że się było dziennikarzem i to dziennikarzem sprawnym, ale też, że się w dalszym ciągu jest dziennikarzem w miarę sprawnym. Zresztą pomagają w tym szefowie, którzy też chcą sprawdzić, jak to jest, i w związku z tym, co mogą, zrzucają na tego świeżego, nowego pracownika. Więc maj miałem mocno obstawiony, nie pisałem. W czerwcu zacząłem pisać reportaże, no to też jest dosyć pracochłonne zajęcie, więc nie pisałem. W lipcu no zacząłem układać różne rzeczy, zacząłem popisywać, to bardziej by tak pasowało. Jeszcze szef pozwolił mi, pomimo że pracowałem tylko 3 miesiące, pozwolił mi, żebym pojechał na wakacje, z czego bardzo skrzętnie skorzystałem. Pojechałem na wakacje i na tych wakacjach nad morzem zacząłem. Miałem wtedy już napisany wstęp, właściwie taki początek, taką rozbiegówkę, potem chyba ze 2 rozdziały. Tak jak się wróciło z plaży, to był dobry moment, żeby sobie usiąść i popisać. W tym czasie na przykład żona się opalała, a ja kolejne strony wrzucałem w pamięć komputera. I z tych wakacji wróciłem, ale miałem 2 rozdziały i wstęp. To nie jest dużo. To naprawdę nie jest dużo, a tu już się zaczął sierpień. Do tego terminu wrześniowego, końca września, początku października, no naprawdę już zostało niewiele czasu i wtedy się pojawił strach, ale w moim przypadku strach dyscyplinuje. To znaczy, ja naprawdę zacząłem odwalać szychtę. Wracałem z pracy, wracałem z redakcji, siadałem i pisałem. Pisałem uczciwie 10 000 znaków dziennie, to było minimum, czasami troszeczkę więcej. 10 000 znaków, tak żeby to unaocznić, to jest tak 7 stron maszynopisu znormalizowanego, no może 6. 1800 znaków, znormalizowany maszynopis, no to tak 10 000 troszkę jest, ale to też nie jest dużo. Ten przyrost jest taki, no, że po tygodniu mamy 70 000 znaków, a książka liczy sobie z tych znaków 400 000 brutto ze spacjami, bo jak mawia mój kolega, żeby zrobić spację, to też trzeba uderzyć w klawisz. W związku z tym ja już wszystko mierzę tymi znakami brutto, ale co ważne, były weekendy i weekendy to już było szaleństwo, bo sobotę i niedzielę ja czasami zostawałem w Warszawie, nawet nie wracałem po tygodniu pracy do domu, tylko miałem robotę do wykonania, to siedziałem w Warszawie i pisałem. I w weekendy to w sobotę 30 000 i w niedzielę 30 000 w 3 rzutach. Mhm. Przed obiadem, po obiedzie i wieczorem, mniej więcej po 10 000. To jest mordercza praca. Przyznam, że nigdy potem już nie robiłem tego rodzaju eksperymentów, tego rodzaju przeciągania struny, bo owszem, fabuła posuwa się do przodu, ale ilość poprawek, które później trzeba zrobić w takim tekście wyduszanym z siebie po 30 000 znaków, jest naprawdę duża. Więc lepiej napisać mniej, a lepiej, niż później poprawiać. No ale cel został osiągnięty. Ja mniej więcej 20 września, może 25, nie pamiętam, miałem gotowca, miałem całość. Później jeszcze to pracowicie czytałem do upadłego. Ja przypomnę, tak, tu troszkę się zaplątałem. Wtedy ta książka nie miała 400 000 znaków. Ona wtedy właśnie miała mniej. Dopiero później dopisywałem na przełomie listopada i grudnia, ale wtedy to ona miała jakieś 340 000 znaków. Zdążyłem, napisałem. I to jest taki strach związany z pisaniem, strach
początkującego autora. No a o tym współczesnym strachu to już mówiłem. Czas, termin. I zmierzamy powoli do końca. Na zakończenie chciałbym Cię zapytać, czy w ogóle zakończenie tej historii otwiera drzwi do jakiejś jeszcze większej tajemnicy niż ta, od której wszystko się zaczęło w tej książce? No i tu znowu odpowiem tak, jak właściwie sygnalizowałem to. Owszem, dałoby się dopisać kolejną część, w sensie kontynuację tej właśnie fabuły, bo przecież później tych części napisałem jeszcze 12, ale one dotyczyły innych zupełnie sytuacji, innych zupełnie fabuł. Natomiast do tej na pewno dałoby się dopisać ciąg dalszy. Nie myślałem o tym nigdy tak naprawdę, ale jak sobie przypominam ogólnie bardzo fabułę, to tam są wystawiane, ja to nazywam haczyki, wystawione takie haczyki, żeby można się o nie zaczepić i kolejną część, chociażby właśnie o tej tajemnicy toruńskiej, o tym, czego szukano w części, o której dzisiaj rozmawiamy, można by pociągnąć tę historię. Sam się zastanawiam, nie wiem właściwie dlaczego e, nie sięgnąłem ponownie do tej historii. Mhm. Okej, dzięki ogromne. Ja wszystkich serdecznie zachęcam, żeby zajrzeć do książki Pan Samochodzik i Toruńska Tajemnica. Tych zwłaszcza, którzy są wielbicielami. Dzięki ogromne, Marku, za poświęcony czas i do następnego spotkania. My ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Ja ze swojej strony również zachęcam, żeby zaglądać na kanał do Marka, czyli Wehikuł Wyobraźni. Tam dużo się dzieje, sporo ciekawych rozmów jest. Tak więc zachęcam, ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam Cię, Marku. Pozdrawiam. Pięknie dziękuję za spotkanie. Od razu powiem, że Wehikuł Wyobraźni to nie tylko opowieści o tajemnicach i o różnych ciekawych, przynajmniej moim zdaniem, historiach, ale również przeglądy książek, polecanki książkowe. Jest tam cały cykl, cała playlista dotycząca takiej biblioteki fantastycznej, czyli książki z dziedziny science fiction, które najbardziej polecam, które trochę omawiam, a nawet czytam fragmenty, ale jest też biblioteka kryminału i sensacji. Tam zupełnie inne klimaty, zupełnie inni autorzy. Z Piotrem Cielebiasiem z kanału UFO Historie rozmawiamy z kolei o książkach z pogranicza, książkach, które opowiadają o UFO, o tajemnicach tego świata, no bo ja w ogóle jestem takim trochę książkowym freakiem. Pięknie jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiamy.